I znowu jesteśmy w Egipcie. Tym razem w Dahab, w dawnej miejscówce hipisów, a teraz Mekce nurków i windsurferów. Jest końcówka października, a w okolicach Dahabu jest naprawdę bardzo ciepło. Około 30 stopni w dzień i takie przyjemne dla Europejczyka 25-26 w nocy. Mieszkamy w hotelu Happy Life Village w pobliżu Dahabu. Hotel jest przepięknie położony u podnóża gór, przy piaszczystej plaży oczywiście i naprawdę zasługuje na swoje miano. W środku jest pełno zieleni, obsługa jest naprawdę bardzo miła, jedzenie jest bardzo dobre, przynajmniej jak na ten sezon. Generalnie jest tutaj w miarę spokojnie, nie ma zbyt wielu ludzi, a ci, którzy przyjeżdżają, są troszeczkę inni. To są nurkowie na przykład. Hotel nie jest zbyt duży, nie jest to wielki moloch, taki jak widziałem w Hurgadzie na przykład. Ten jest na około 300 osób. Wszyscy śpią w takich willach, w których są naprawdę przestronne pokoje, jest czysto. Jak już wspominałem, w środku jest dużo zieleni, są 3 baseny. No i generalnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce, które mogę szczerze polecić wszystkim. Mówiąc wszystkim, mam na myśli tych, którzy lubią spokój, lubią sobie odpocząć, chcą coś zobaczyć, pojeździć na wycieczki. No bo niestety dla tych, którzy lubią dyskoteki, to nie jest dobre miejsce. Dla tych, którzy lubią sklepy, to też nie jest dobre miejsce. Jak widać, hotel jest położony na pustkowiu praktycznie. Jeśli jednak ktoś chce poczuć klimat takiego prawdziwego, tubylczego Egiptu, no to myślę, że to jest odpowiednie miejsce. Mówię, że tam ze strony to nie, bo jest Co? Nie, to w tą stronę jest. A że nas nagrywa? Tak. Dlaczego? No dlatego. Ja nie chcę być w internecie. Masz okulary ciemne. No to co? Nie, jak to co? Tą popielniczkę schowaj. Nie widać popielniczki. Jesteśmy w takiej klimatycznej knajpeczce w stylu arabskim. Większość tutaj lokalsów, turystów bardzo malutko. To w ogóle jest tu bardzo mało komercji. A miejsce jest naprawdę cudne. Teraz może ruszę tą kamerą. Ta mała beduińska osada znajduje się około 200-300 metrów od hotelu, a ludzie, którzy w niej żyją, zdaje się, że trudnią się organizowaniem wycieczek na kładach, no i prowadzeniem takich knajpek, jak widać. W pobliżu hotelu Beduini wypuszczają swoje wielbłądy na popas. Nie wiem, co tam jedzą, no ale najwidoczniej jednak coś. Są to zazwyczaj młodzi chłopcy, którzy oferują przejażdżki na tych wielbłądach. I skusiliśmy się, bardziej może z chęci dania im zarobić niż z chęci przejażdżki. Osobiście po 10 minutach takiej przejażdżki stwierdziłem, że to był gruby błąd. Te siodła nie są raczej przystosowane pod tyłek europejski, ale po następnych 10 minutach wszystko było ok, a piękne widoki wynagrodziły trudy. Taka przyjemność kosztowała około $5 od osoby za 20 minut. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że na następny dzień jeszcze chodzi się w rozkroku. No, wyszedłem z założenia, że będąc w Egipcie, przejażdżka na wielbłądzie jest takim punktem obowiązkowym, prawda? Zwłaszcza, że chłopcy byli bardzo mili i biorę pod uwagę też to, że to jest chyba jedyne źródło zarobku. Jedziemy na kamelach. Jeden z tych wielbłądów chyba gustuje w blondynkach, jak zaraz zobaczycie. No, uciekaj.
Wow. Zejść? Okej. Najlepszą porą na taką wycieczkę jest chyba późne popołudnie lub wieczór. Przejażdżka w cieniu gór jest naprawdę przyjemna, nie jest już gorąco. A poza tym nie ma ludzi. Jak widzicie, mieliśmy całą okolicę tylko i wyłącznie dla siebie. No prawie dla siebie, jeśli nie liczyć tych miejscowych dzieciaków jeżdżących na kładach. W drodze powrotnej przez pomyłkę wsiadłem na wielbłąda naszego przewodnika. Oczywiście nie było żadnego problemu, oddał mi nawet wodzę, ale ta bestia za Chin nie chciała mnie słuchać. Oczywiście wielbłąd przewodnika miał najwygodniejsze siodło. I to było czuć. O, tutaj są dzieciaki na kładach. I tak wygląda okolica wieczorem. Nie widać zachodu słońca niestety, bo schowało się za górami. Pojechaliśmy również na wycieczki na kładach do pobliskich wąwozów. Każda taka wycieczka kosztuje $40 od 2 osób na jednym kładzie. Hotel dysponował własnymi kładami. Chcieliśmy je wypożyczyć, niestety okazało się, że nie możemy tego zrobić samodzielnie i musimy jechać z przewodnikiem. No i tak zrobiliśmy. Oczywiście znowu pojechaliśmy wieczorem i znowu mieliśmy cały kanion tylko do swojej dyspozycji. Prawie tylko do swojej. Ja osobiście pierwszy raz jechałem na kładzie i muszę powiedzieć, że przyzwyczajenia z motocykla raczej przeszkadzały niż pomagały w jego prowadzeniu. Ale generalnie była kupa śmiechu i po kilku minutach ogarnąłem wszystko. I jechało się całkiem przyjemnie. Po raz kolejny stwierdziłem, że takie wycieczki bez długiego ogona towarzyszących osób są naprawdę dużo lepsze. Jak widać, jedziemy wieczorem, także temperaturka była już taka całkiem przyjemna, a te chuste rafatki na twarzy naprawdę się przydały, no bo miejscami było naprawdę dużo kurzu. Nie używaliśmy kasków, tam przewodnik wziął jakieś dla nas, ale nie były konieczne. Jego przykładem jechaliśmy tylko w tych chustach, a on w czapeczce. Kanion naprawdę był przepiękny. Dzikość tych naturalnych skał jest nie do opisania. Nie ma w nim żadnych szlaków pieszych, nie da się chodzić po tych górach, ale na ścianach wbite są haki. Prowadzone są trasy wspinaczkowe, jeśli ktoś lubi taką aktywność. Dojechaliśmy do końca kanionu i okazało się, że czeka nas troszkę wspinaczki. A jak widać, nie byliśmy przygotowani. Żona sobie w klapkach chodziła, ale dała radę. Tu już droga powrotna, niestety w cieniu, także nie widać piękna tych gór. Jedziemy w kierunku takiej małej beduińskiej knajpki. Niestety GoPro jest trzymana w ręku, nie miałem uchwytu, także te wstrząsy są nieuniknione niestety, przykro mi. A tu już beduińska knajpka w kanionie. Jak widać, dzięki późnej porze nie ma w niej praktycznie ludzi. Niestety jest też dość ciemno, także film nie wyszedł zbyt dobrze. Na żywo było to absolutnie fantastyczne. Kolory były przepiękne. Zachód słońca. I to uczucie, gdy jest się praktycznie samemu w takim odludnym miejscu. Ale swoją drogą to miejsce ma swoją cenę, czyli $4 za 2 kawy. Następna beduińska kafejka. I zaraz będzie kawa. Oczywiście przyjechaliśmy tu głównie odpocząć, więc plaża była takim punktem obowiązkowym. Jedyną wadą tego miejsca było to, że tak koło 16 góry rzucały już cień. A tutaj już następna wycieczka na kładach do tak zwanej Błękitnej Laguny
do miejsca, gdzie zazwyczaj jest pełno windsurferów. Niestety akurat dzisiaj pogoda nie była zbyt dobra, nie było wiatru po prostu. Gdy wieje wiatr, to miejsce jest pełne żagielków. Jak widać, jest osłonięte od fal i dość płytkie, także idealne miejsce dla windsurferów i kitesurferów. Nie było tu zbyt wiele do oglądania, no ale zaraz jedziemy dalej właśnie do następnego kanionu. Następny kanion jest praktycznie na wprost tej tak zwanej Błękitnej Laguny. Jedzie się częściowo asfaltówką, dodam, że pustą asfaltówką i widoki są naprawdę będę się wyrażał, możecie ocenić sami. To miejsce przypomina mi trochę plan filmowy z Gwiezdnych Wojen. Niestety to miejsce jest bardziej skomercjalizowane. Szkoda, bo Beduini widzę budują jakieś mosty niepotrzebne ozdoby, no, ale i tak swój klimat miało. Niestety dojeżdżają tam autokary z turystami. Na szczęście my byliśmy późno i tych autokarów prawie już nie było. A tutaj obsługa tej kawiarenki przyniosła nam takie zwierzątko. Niestety nie wiem, co to za jaszczurka, a przewodnik też nie wiedział. O proszę, no czyż to nie przypomina Gwiezdnych Wojen? A tutaj już przewodnik zostawił nas samych i pojechał załatwić jakieś własne interesy, więc mogliśmy sobie pooglądać miejsce w pobliżu naszego hotelu. Tak to właśnie wygląda, czyste pustkowie. Oczywiście, najważniejszym punktem programu, codziennym punktem programu był snorkeling. Niestety rafa akurat w tym miejscu nie jest zbyt piękna. Jest częściowo obumarła. Trzeba było naprawdę kawałek, tak z kilkaset metrów odpłynąć od pomostu, żeby cokolwiek zobaczyć ciekawego. Na pewno nie ma porównania do Marsa Alam, którego jeszcze nie widziałem, ale widziałem na filmach. No, troszkę tych rybek było. Żona nawet wypatrzyła jadowitą skrzydlicę. Ja tą rybę na dymkę. Nie nadymała się na nasz widok, ale i tak wyglądała ciekawie. Jak dla mnie, wychowanego na filmach Jacques'a Cousteau, podglądanie takiego podwodnego świata jest naprawdę czymś niezwykłym. Generalnie wolę swobodne nurkowanie, a tak patrząc na tych nurków tutaj, zastanawiałem się, czy sobie nie zrobić takiego kursu. No, ale tymczasem bawiłem się jak dziecko w bąbelkach puszczanych przez nich.